Dzień dobry, witajcie na kanale moim podróżniczym Sylwiaka Podróże. Chciałam z Wami się przywitać w Polsce po moich wojażach i parę rzeczy powiedzieć. Dzisiaj przemyślenia powakacyjne i maniery Polaków za granicą. Oczywiście o swoich też manierach powiem, nie obgaduję nikogo, ale tak się zaczęłam nad tym zastanawiać, jak to wszystko wygląda na wakacjach, kiedy Polacy wyjeżdżają za granicę. Ja też oczywiście wyjeżdżam i zauważyłam dużo różnych rzeczy, więc zapraszam do subskrybowania, zostawienia lajka i udostępnienia. Ja czekam na jednej ze stacji na Dolnym Śląsku. Pociąg ma być za godzinę, więc pomyślałam, że powiem Wam o tych właśnie manierach Polaków. Wiecie, co mnie tak zainspirowało, żeby o tym opowiedzieć? Nie obserwacje, bo ja ludzi nie obserwuję, takich, nie wiem, spotkam się z Polakami w restauracji, ja nie obserwuję ludzi, nie interesuje mnie, czy jedzą, ile jedzą, jak jedzą. Miałam taki przypadek właśnie, że przypadek to był, bo ja, tak jak mówię, nie interesuje mnie, jak ktoś je i ile je i co je. Byłam właśnie w restauracji i widziałam, jak jedzą Polacy, jak jedzą Wietnamczycy. W stolicy spotkałam Polaków, bo tak coś mówiłam po polsku i jakaś pani mnie zaczepiła, mówi, my jesteśmy też Polakami, witam, coś tam. I w restauracji też spotkałam Polaków. I wiecie co? Tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o jedzenie, ogólnie o pałeczki do jedzenia, ja wiem, że to, że ktoś mieszka w Polsce, może umieć jeść pałeczkami. Tak samo jak ja bym miała zarzucać, że nie umie jeść pałeczkami, bo w Polsce mieszka, co on tam umie, nie jest Wietnamczykiem, no to czy Chińczykiem, czy jakimkolwiek innym człowiekiem z innego kraju, to co, miałabym powiedzieć, że Polak nie umie jeść pałeczkami? Polacy potrafią na pewno jeść pałeczkami, ale chodzi mi o to, że czy Polacy się boją jeść pałeczkami, czy jedzą na pokaz, czy jaki jest, nie wiem, powód, bo jeżeli my 20 lat, 40 lat, zależy kto ile ma lat, je widelcem i nożem, no to dla kogoś jedzenie pałeczkami może sprawiać trochę trudność. Takie moje przemyślenia, że ja pałeczkami nie jem. Ja jadłam w Tajlandii, bo nie miałam wyjścia. Ale jeżeli ja jestem w restauracji, naprawdę w restauracji dobrej, bo nawet w dobrej, jak to powiedzieć, ja jestem na przykład w restauracji w Wietnamie, czy to jest lokalna, czy dla taka raczej pod turystów, to nie ma to znaczenia. Azjaci mają w sztućce widelec, nóż dla nas, ponieważ oni wiedzą, że może nam pałeczkami sprawiać trudność jedzenia. I byłam w dobrej restauracji i byłam w takiej, można powiedzieć, też dobrej, ale lokalnej, gdzie lokalsi jedzą pałeczkami, a jednak widelec dostałam bez żadnego ale. Natomiast w Tajlandii dużo razy mi się zdarzyło, szczególnie w Bangkoku, gdzie jadłam na ulicy i były tylko pałeczki, nie było noża, widelca i dla mnie trochę sprawiało to problem. Każdy je jakby tak jak umie, tak jak się nauczył. Natomiast nigdy perfekcyjni nie będziemy jak ludzie, którzy tam mieszkają. Chociaż nie mówię, no bo na pewno dużo Polaków perfekcyjnie je i tak dalej. Ja nie zarzucam, ale będąc w restauracji widziałam, jak Polacy, bo nawet z nimi rozmawiałam, jedli pałeczkami. I nie byłoby nic jakby w tym nic złego, że jedzą pałeczkami, no bo ja też jadłam i ktoś mógł zobaczyć, ale ty nie umiesz jeść pałeczkami, jak ty trzymasz. Po pierwsze, jestem leworęczna i tylko lewą ręką jem. Korzystam z noża i z widelca tylko lewą ręką. Ja prawą ręką nie umiem.
I nawet jakbym się starała, to muszę przekładać. I jedzenie pałeczkami również. Jestem leworęczna. Mi jest ciężko pałeczki, tak jak próbowałam, to mi się wydawało, że pałeczkami lepiej się je prawą ręką. I mimo, że jestem leworęczna, to lepiej mi się trzymało w prawej ręce pałeczki. Natomiast ja prawą ręką nie umiem i niezgrabnie to by wyglądało i mi to nie pasowało. Mimo tego jakoś lewą ręką zjadłam. Ale kiedy nie muszę, no to nie jem, tak? To jest tak samo jak z pizzą, słuchajcie. Włosi jedzą rękoma, niektórzy kroją nożem i widelcem i to jest poprawnie i to jest poprawnie i nie można tam zarzucać komuś, że ktoś je pizzę ręką, bo co, nie umie nożem i widelcem? Nie. Polacy jedli pałeczkami i wszystko byłoby dobrze, moim zdaniem dobrze jedli tymi pałeczkami, ale popełniali wiele błędów, ponieważ pałeczkami podawali sobie jedzenie. To jest bardzo obraźliwe, na przykład w tych krajach azjatyckich, a także samo wbijanie pałeczki do jedzenia no i takie różne maniery, wiecie. Może oni nie wiedzieli o tym, jeżeli jemy pałeczkami, to chyba wiemy, jak się je, co się je i czego robić nie wolno. Ale jeżeli Polacy przyjeżdżają i nie wiem, dla szpanu jedzą pałeczkami, później nie wiem, pałeczką podają jedzenie komuś innemu, tam nie wiem, małżeństwo podawało sobie pałeczkami, a Wietnamczyk stojąc bardzo był obrażany tym, bo to, no to jakby nie powinno się tak robić, tak samo ani wbijać pałeczek w jedzenie, czy w ogóle bawić się tymi pałeczkami. Ja tak przynajmniej czytałam o kulturze Wietnamu i wiem, że wbijanie pałeczek do jedzenia to tak jak wbijanie kadzidła. Oni tak to jakby, nie wiem, może by się jakiś Wietnamczyk polski odezwał, no bo i wytłumaczył, czy to tak jest, że wbijanie pałeczką właśnie pałeczki do jedzenia to jest jak wbijanie kadzidła na pogrzebie i to bardzo źle świadczy o ludziach. Także maniery Polaków, jadą na wakacje i ja to rozumiem, można nie umieć, można niezgrabnie jeść, bo ja też na pewno tak robiłam. Zjadłam danie, zjadłam oczywiście pałeczkami. Mogło to nie wyglądać luksusowo, tak jak Wietnamczyk je na przykład, ale ja jadłam pałeczkami w Tajlandii, w Wietnamie ani razu nie jadłam, bo wygodniej mi było widelcem i nożem. Poza tym tak naprawdę to noża Wietnamczycy nie podają. Chyba raz mi się tylko zdarzyło. Poza tym jadłam tylko samym widelcem i łyżką sobie musiałam pomagać, bo była łyżka do zupy i widelec. No i pałeczki. Noży Wietnamczycy raczej nie podają. Jedziesz do Wietnamu, to uważaj na jedzenie, bo może Ci nie smakować. W Wietnamie jedzenie jest tak urozmaicone, że naprawdę możemy chrząstki dostać, możemy mięso dostać. Na przykład ja jadłam kurczaka, to był kurczak w dobrej restauracji, więc to na pewno był kurczak. Było tak naprawdę same kości i nieco troszkę mięska było. Wyglądało jak kawałki naprawdę mięsa, a to była sama kość. Na przykład rybie łuski, na rybie na przykład. Tutaj widzimy zupę krabową, natomiast tutaj w każdej postaci ryby. Oczywiście tak wygląda też tofu smażone. Tutaj dostałam zupę dyniową, była bardzo słodka, nie mogłam jej w ogóle zjeść. Wietnamczycy bardzo lubią jeść na słodko. Tutaj widzimy krewetki. Tutaj widzimy na trawie cytrynowej mięso wieprzowe. Bardzo dobre, to moje ulubione danie. Pampuszki na słodko, też bardzo dobre. Takie bułeczki słodkie. Tutaj sosik, ziemniaczki, takie trochę europejskie jadłam. Kapusta gotowana, bardzo dobre. To było najlepsze z dań warzywnych. Tutaj widzimy prezenty, a ja tak mówię, że to prezenty, a to nie były prezenty. To było tak zwane deser, ciasto
tradycyjny taki placek, kula ryżowa na słodko, zawijany w liście maranty, tak żeby w efekcie miało kształt kwadratu. I na końcu zawiązuje się paskami wycinanymi z bambusa. To jest takie glut, tak zwany glut ryżowy. Jeżeli skupiasz się na tym, że podróż ma być kulinarna, to na pewno się nad tym zastanów, czy Wietnam, ponieważ ja też pokonałam swoją barierę w jedzeniu i jem już owoce morza, których nie jadłam przez całe życie, jak żyję. Słuchajcie, jest takie powiedzenie, im więcej podróżuję, tym bardziej się zmieniam, tym bardziej zmienia się moje nastawienie wobec ludzi i świata, jedzenia i wszystkiego. Przez te lata, przez które podróżowałam, wypracowałam sobie taki kodeks zachowań, czyli podchodzę z szacunkiem do każdego człowieka na wyjazdach, wchodzę w dialogi z miejscowymi, oczywiście się stołuję u miejscowych, to jest taki mój kodeks zachowań na wyjazdach. No też wydaję pieniądze i czasem pieniądze no nieduże, bo na takich azjatyckich wyjazdach nie wydaje się dużo. Pozwalam zarobić innym, czyli kupuję regionalne jakieś produkty, na pewno jakieś magnesy, to na pewno. To kupiłam nawet spinkę, którą miałam na głowie, czesała mnie ta pani, ta Wietnamka i ja później tą spinkę od tej pani kupiłam. Ona była taka no droga, tak jakby, tak powiedzmy na Polskę, no to była taka no troszkę droższa niż powinna, a dla Wietnamczyka to był zarobek, można powiedzieć. Na pewno zasada nie oceniam, na przykład w Wietnamie nie oceniałam, no lokal był taki jak był, nie oceniam tego, jeżeli godzę się tam jeść, no to jem, mimo tego, że nie spełniają warunków sanitarno-epidemiologicznych, to mimo tego nie zatrujemy się jedzeniem, ponieważ części kuchenne zawsze są czyste, cały czas jest sporządzane jedzenie, więc i wszystko smażone, więc bakterie są zabite, jak tak zwane. I nie biegam za egzotyką, czyli tak jak Polacy na wakacjach biegają, a muszę to zobaczyć. Ja nie muszę wszystkiego zobaczyć, ale zależy mi na takich moich takich wyszukanych miejscach, które ja chcę zobaczyć i wtedy dopasowuję sobie do wyjazdu i wyjeżdżam. Natomiast nie lecę za żadną egzotyką, tak jak inni Polacy, oj lecą, ja muszę to zobaczyć, bo Hania powiedziała, że jak tego nie zobaczę, to w ogóle, że nie byłam w ogóle w Wietnamie, tak? Natomiast ja mam swoje takie zawsze plany podróżnicze i to, co chcę zobaczyć, to przeważnie widzę. Na przykład tutaj w Wietnamie zobaczyłam wszystko, co chciałam. Chyba nie umknęło mi nic. To był taki, no to już wcześniej tak właśnie chciałam, zanim wyleciałam. Miałam w planach to zobaczyć i to zobaczyłam. Mam szacunek do ludzi, między innymi szanuję strój. Jak się wchodzi do meczetów, do świątyń, do pagód i tak dalej, trzeba mieć zakryte ramiona. Zawsze mam zakryte ramiona i strój mój jest odpowiedni do zwiedzanych miejsc. Niektórzy nie stosują się do tego, nie są wpuszczani. Widziałam też Polaków, którzy nie mają uszanowania dla tamtejszego kraju i no, na przykład chcą wchodzić do świątyń i meczetów no, tak jak nie należy, więc to są takie właśnie maniery, że Polak za granicą, to on jest panem miejsca, które wybieram, na przykład jeżdżę, czy nagrywam, czy no, w busach, nie wiem, w pociągach i tak dalej, zawsze ostatnie miejsce, wszędzie jestem ostatnia, zawsze czekam, aż wszystkie tłumy przejdą, żeby sobie nagrać, żeby nie nagrywać ludzi, zawsze czekam, aż wszyscy przejdą, cały tłum, żeby być sama i tak jak nieraz mówicie, że gdzie ty jechałaś, jak to, że to ludzi nie ma w ogóle. Ja czekam, aż na przykład ludzie przejdą. Tutaj na wyjeździe nie zawsze była taka możliwość, ale starałam się, żeby właśnie wszędzie być na końcu, żeby
tych tłumów nie było na moich filmach. Pamiętajcie, takie jest przysłowie, że ostatni zawsze będą pierwszymi. Unikam atrakcji ze zwierzętami. To już nie będę na ten temat się zgadywać. Wiemy, o co chodzi. Po jednym i po drugim torze jeżdżą pociągi, a po trzecim torze nie jeździ pociąg. Tak jak widać, nieużywany jest. A ja czekam na pociąg, koleje dolnośląskie. Podsumowując wyjazd zagraniczny, Polacy zapominają o kulturalnym zachowaniu się za granicą, bo myślą, że jak już wyjechali z Polski, to już mogą robić co chcą. Tak jak niektórzy w internecie zapominają, że są w internecie. I to jest bardziej można namierzyć kogoś niż na ulicy. Więc ja się z Wami żegnam. Będę nagrywała jeszcze pytania, które zadał mi Piotr. 12 pytań, takich pewnie na jeden film o pociągach, a ja się z Wami żegnam. Zaraz przyjedzie pociąg. Już praktycznie za chwilę będzie wjeżdżał, więc wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na kolejnym filmie. Pa!